Jasnowic z Gdańska, czy Jasnowic Olaf. Drodzy Państwo, krótka audycja, krótki przekaz na żywo. Wydarzenia w kontekście przepowiedni, czyli krótki przegląd wydarzeń na świecie, właśnie między innymi w kontekście przepowiedni, ale też spojrzymy na kilka innych doniesień, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. I pierwsze, co właśnie chciałem Państwu pokazać tutaj, to co wydarzyło się w Grecji, to nie jest jakieś wielkie, potężne wydarzenie, ale doskonale wpisuje się właśnie w przepowiednie, w przeczucia, które były niegdyś prezentowane na kanale. Odniosę się tutaj do dawnych SMS-ów, bowiem ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to część z poczuć jest rejestrowana w formie SMS-ów w telefonie komórkowym, tak, i tutaj między innymi jest mój wcześniejszy telefon komórkowy, tu jest przepowiednia SMS jakby z dawnych lat, to było chyba z 2-3 lata temu. Sekundka, może bądźmy precyzyjni, to jest SMS 17 października 2022 roku, tam już nie będziemy tego wszystkiego czytać, tylko przypomnimy sobie po prostu tą krótką frazę, która tutaj na naszych oczach się właśnie spełnia, już o tym mówiłem, to jest właśnie to tutaj, co zacząłem, że dzięki Grecji Europa przetrwa, tak, czy dzięki Grekom, lub dzięki Grecji czy Grekom Europa może przetrwać, tak? Ja już nie będę się tutaj rozwodził dokładnie, odsyłam Państwa do wcześniejszych filmów, ale też zaznaczam, że zrobimy sobie jeden film tylko i wyłącznie na temat tej przepowiedni, bowiem zauważyłem tam kilka elementów, które wskazały nam też czas tych wydarzeń i ta przepowiednia jest o wiele lepsza niż się spodziewałem. Dokładnie to samo, co miało miejsce właśnie z tą przepowiednią kosmiczną, także na początku było takie po prostu przeczucie, ja jej zapisałem, pokazałem, tak, a potem się po miesiącu okazało, że kurczę, że przecież to była przepowiednia zapowiadająca upadek meteorytu na konkretne państwo w konkretnym czasie, tak, to ta ostatnia, najdłuższa chyba audycja, jaką w życiu zrobiłem, o tym opowiadała. I tak samo tutaj, drodzy Państwo, niby taka niepozorna przepowiednia, ale okazało się, że ona się doskonale sprawdza. Dzisiaj spojrzymy tylko na jeden element, na jeden nowy element, który jakby wpisuje się w to spełnienie i realizuje się to na naszych oczach. Ostatnio była taka audycja w formie filmu, która pokazywała, że Grecja strasznie mocno restrykcyjnie zaczęła podchodzić do sprawy nieplanowanych turystów z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy przybijają łodziami do Grecji. I tutaj, drodzy Państwo, tak samo jak 10 lat temu mieliśmy takie wręcz apokaliptyczne zdjęcia, czy może to lekka przesada apokaliptyczne, ale takie idealnie spełniające przepowiednie ojca Klimuszki, że na małych, okrągłych stateczkach jakby nie Europejczycy będą przybywać do Europy, to też właśnie, i to były takie znane zdjęcia właśnie z greckich plaż, tak, i widzieliśmy właśnie te łodzie lądujące na greckich plażach, to tutaj z kolei pierwszy raz od 10 lat, to jest naprawdę duże wydarzenie, ta sytuacja się odwróciła. Wydarzyło się coś niesamowitego, coś odwrotnego, drodzy Państwo. Otóż Grecy i ludzie wypoczywający na plażach Grecji postanowili odwrócić ten trend i odesłali łódź z powrotem. Spójrzmy na to. Może to jest tylko przypadek, może to jest tylko pojedyncze wydarzenie, może potem jakieś organizacje humanitarne będą protestowały, ale trzeba odnotować to wydarzenie, bo to jest coś wyjątkowego właśnie, jeśli chodzi właśnie ten, może sekundka, może weźmy, powiększmy to i zobaczmy właśnie, drodzy Państwo, czy dźwięk jest, chyba jest. Obejrzyjmy sobie to. A sekundka, bo tu trzeba cofnąć, przepraszam, cofnijmy jeszcze raz. Tam ta łódź przybija do brzegu, to jest chyba ta wyspa Gawgos i tam widzimy właśnie, że przybysze chcą się zdesantować, jak to organizacje właśnie te przemytnicze robią to często i tutaj ludzie postanowili, że po prostu odeślą tych ludzi z powrotem. No wyjątkowe jest to, bo to jest takie odwrócenie tego trendu, tak? To jest odwrócenie tego trendu. Wiadomo, że to jest trudno, bo tam ci ludzie tam ileś godzin płynęli z tej Afryki i woleliby wysiąść i odpocząć, niż cofać się na morze. Zapewne oni, przepraszam, tu już zastopujemy, przepraszam,
Oni zapewne gdzieś tam pewnie popłyną gdzieś dalej i wysiądą z tej łodzi i tak czy inaczej się zdesantują, ale bardzo ciekawy jest ten film w kontekście takim symbolicznym, że pierwszy raz ten trend się odwrócił, tak? I to się właśnie doskonale wpisuje właśnie w tą przypowiednię. Może już nie będę pokazywał, widzieli Państwo, już to pokazywałem, że dzięki Grecji, tak? Dzięki Grecji Europa może przetrwać i dzięki Grekom Europa może przetrwać. I tutaj Grecy stają się w tym momencie, to oczywiście jest demokracja, zależy, bo jak 90% ludzi w Europie i w Polsce będzie chciała mieć jakby gości z całego świata, no to jest demokracja, przegłosują, będą mieli gości z całego świata, tak? Ja tutaj teraz jakby zupełnie poza poglądami politycznymi chcę Państwu przekazać jakby jak to się sprawdzają te przepowiednie, tak? Że właśnie Grecja stała się tym krajem, który właśnie widać już na podstawie wcześniejszych wydarzeń i właśnie tych ostatnich, że odwracają ten trend, tak? Przez 10 lat czegoś takiego nie było, a oni faktycznie odwracają ten trend, tak? Nie widzimy, żeby na plażach Anglii takie coś się działo, czy Francji, czy Hiszpanii, Portugalii, czy w innych krajach, czy Włoch, na Morzu Śródziemnym, czy na Lampedusie, gdziekolwiek, tylko właśnie w Grecji, tak? Czyli dzięki Grecji Europa może przetrwać, a to już zależy jakby, czy reszta Europa pójdzie za przykładem Grecji, czy nie. To jest wolna wola wszystkich narodów całej Europy, tak? Ale ponieważ jakby ci ludzie, ci przybysze z innych kontynentów jakby poprzez Grecję zalewają, tak, więc jakby to dzięki Grecji może się wydarzyć. Dobrze, spójrzmy na pozostałe wydarzenia i skończymy ten krótki przegląd właśnie wydarzenia w kontekście przepowiedni. Tu widzimy kolejną odsłonę wypełniania się tej przepowiedni właśnie od roku 22, co też nie jest przypadkowe, bo te ramy czasowe tamto nam pokazała. To już zrobimy osobną audycję, bo to trzeba chwilkę poanalizować, to poświęcimy czas tylko tej Grecji, ale to już kiedy indziej. Dobrze, tutaj parę doniesień, tutaj coś chciałem pokazać, teraz straciłem wątek, wiecie, sekundka, wyłączmy może to, żeby się to nie blokowało. Następne to jest, pomyłka, Pałac Prezydencki zabrał głos w sprawie słów Trumpa, czyli w sensie Donald Trump wypowiedział wcześniej takie, no niezabawne, ale dla niektórych zabawne słowa właśnie a propos pomocy Polsce, tak, że Stany Zjednoczone pomogą Polsce po wojnie. No teraz oni starają się to odwrócić, że to dotyczyło niby Ukrainy, tak, Trumpa pomocy Polsce, chodziło o to, że po wojnie, tak, że po wojnie Ameryka pomoże, tak, i oni tam właśnie tłumaczą potem, że on najprawdopodobniej odnosił się właśnie do negocjacji pokojowych, właśnie Rosja, NATO czy Rosja, USA i po prostu tu chodziło o pomoc po wojnie, w sensie jak wojna na Ukrainie ustanie, tak, wtedy pomogą, nie wiem, i Polsce, i Polakom, czy też samej Ukrainie. Tak czy inaczej, to jest niby taka gafa językowa, możemy to starać się odwrócić, ale nie zmieni to faktu, że to wywołało taką jakby poruszenie emocjonalne u wielu ludzi i mam nadzieję, że wielu ludzi to wytrąci z błogiego snu, tak? Bo niektórzy właśnie liczą, że czy Niemcy, czy Francja, czy Anglia, czy Stany, czy wszyscy właśnie zrobią robotę za nas, ale to obserwując jak to się dzieje, dobry przykład jest, znaczy trochę niefortunny oczywiście, ale dobry przykład jest jakby z państwem Izrael, tak? Bo państwo Izrael jest wyjątkowo agresywne i najpierw samo robi robotę, a dopiero później przylatują te amerykańskie bombowce. Więc jeżeli tak jakby Ameryka wspomaga Izrael, no to jak będzie nas wspomagać? Na pewno słabiej, tak? A my nie jesteśmy agresywni, tak? Więc ja nie wiem, czy mniej tych bombowców tu przyleci, żeby pomóc, tak? Czy pomoc będzie mniejsza, ale widać, że Ameryka pomaga szczególnie tym, którzy sami dbają o swoje interesy. No my akurat niestety za bardzo nie dbamy o swoje interesy, więc i Ameryka może jakby nie pomóc w przypadku jakiegoś większego konfliktu. Taki wniosek trzeba byłoby wysnuć i tutaj, drodzy Państwo, widzą, że ta niefortunna wypowiedź, ona się fajnie wpisuje w polską historię, nie? Doskonale pasuje. I czy my odwrócimy ten trend? Nie wiem, no raczej powinniśmy dbać, liczyć na siebie, tak? Mi się strasznie podobała ta wypowiedź i ta burza w szklance wody, jaką ona wywołała, bo pokazała z jakiego poziomu, z jakiej pozycji my tu występujemy, jakby, tak?
I tyle. Dobra, to zostawmy już, to taka ciekawostka z tym Donaldem Trumpem. Aha, tutaj właśnie z kolei polski Pałac Prezydencki, tak, stara się odwrócić właśnie tą gafę, to już tam zostawmy. Tutaj z kolei, sekundkę, bo jeszcze chciałem coś pokazać. Aha, tu z kolei rosną różne teorie spiskowe na temat właśnie odejścia w bazie w Mirosławcu, to jest jakby baza bezzałogowych statków powietrznych. Ja tam w zasadzie tak naprawdę miesiąc temu byłem, znaczy byłem pod tą bazą, no podjechałem sobie samochodem i zawróciłem, tak chciałem sobie rzucić okiem na tą bazę. Dokładnie byłem w Mirosławcu, to było gdzieś około miesiąc, 1,5 miesiąca temu. To ciekawe, bo właśnie jak byłem na wschodzie, niedaleko Osin, to później tam spadł dron. Jak byłem w Mirosławcu, to tutaj z kolei widzę, że jakoś tak mnie podświadomie chyba ciągnie w takie różne rejony Polski, albo taką prawidłowość jakby. O, widzę, ktoś napisał na czacie. A, no to w sumie dobrze, pan Kronosus napisał, no witam serdecznie, to znaczy się, że czat działa, no, faktycznie, bo podczas ostatniej audycji czat nie działał, tu jak ktoś się odezwał, to znaczy się, że czat działa, tak, i rozumiem też, że słychać, tak, skoro Nitki pisze, że nie słychać, to rozumiem, że słychać, to dobrze. Okej, zaraz kończymy, tutaj tylko zobaczmy właśnie, że rosną te teorie spiskowe, ja akurat nie robiłem żadnych filmów, bo ja wiem, w sensie ja tam jakby część po prostu odwiedzałem dalszego członka rodziny właśnie dokładnie w miasteczku takim, w takich blokowiskach przy lotnisku, takim miasteczku lotniczym, przy samej tej bazie, dosłownie płot tej bazy widziałem, potem sobie z ciekawości podjechałem po tą bazę lotniczą, tą bazę w Mirosławcu, tam też kiedyś była ta katastrofa w Mirosławcu, tak, też przyjeżdżałem koło tego pomnika i ja jakoś tak nie chciałem, jakby ja myślę, że po prostu ten podpułkownik, tak, Konrad Barnaś, po prostu jak jest napisane, są jasne informacje, że miał jakąś ciężką chorobę, może miał po prostu jakby, może miał raka, może coś innego, tak, to też po prostu jakoś tak nie chciałem wkraczać jakby w ten czas żałoby dla rodziny. Ja wiem, że to jest akurat taka koincydencja czasowa, tak, że mieliśmy tą akcję dronową i akurat dowódca bezzałogowych statków powietrznych polskich, tak, w Mirosławcu właśnie odchodzi z tego świata i to w takim wieku, więc to może rodzić jakieś podejrzenia, ale nie chciałem się tym zajmować, bo ja po prostu głównie działam na podstawie właśnie jako jakoby jasnowic, tak, to działam na podstawie właśnie przeczuć i prezentuję je Państwu i potem patrzymy, jak one się pięknie sprawdzają, tak, to tutaj z kolei nie chciałem wkraczać właśnie w takie, sekundkę, bo powinien tak pokazywać te źródła, czyli właśnie tu widzimy na górze jest ten pasek, tak, to dlaczego, żeby nigdy tutaj się YouTube nie miał problemu właśnie, że nie ma źródeł, to właśnie są te źródła, tak, widzimy tutaj na górze, więc ten. Dobra, i teraz właśnie, no tak czy inaczej trzeba to odnotować, tak, że odchodzi polski dowódca, on chyba był w wieku 46 lat, już nie pamiętam, mniejszy z tym, bo nie chcę Państwu zabierać czasu, chciałem tylko odnotować właśnie, że tak jest tu napisane właśnie, że mnożą się teorie spiskowe na temat powiązania tych okoliczności właśnie, w sensie tych okoliczności w związku z tym atakiem, tak, na polską przestrzeń powietrzną właśnie w nocy z 9 na 10 września, tak, przez Rosję. I tyle. Więc ja nie będę tego omawiał. Jeżeli gdzieś tam czasem powstaną jakieś przeczucia, to wtedy tak, jeżeli nie ma, nie wykluczam, może są jakieś teorie spiskowe, które gdzieś potem się mogą potwierdzić, nie wykluczam, ja na chwilę obecną jakby takowych nie miałem przeczuć jakby i gdzieś może ta bliskość tych dalszych członków rodziny właśnie dokładnie mieszkających pod tą bazą w Mirosławcu gdzieś jakoś mi tak oddaliła od tego pomysłu, tak, jak ktoś mieszka w Warszawie daleko i nie obchodzi go Mirosławiec, tak, to może sobie tam teorie spiskowe mnożyć, tak, a mi to jakoś tak nie weszło, za przeproszeniem, jeśli mogę tak brzydko powiedzieć. Nie? Dobrze, idźmy dalej, bo żebym się znowu nie rozgadał, żeby to chociaż w tych 20-25 minutach się zmieścić, bo przekroczyłem wszelkie limity z tym meteorytem jakby, ale to rozumiem, że to była taka audycja w formie takiego spotkania, tak, i sobie spokojnie o tym meteorycie porozmawialiśmy. Dobrze, teraz troszkę ze świata przyrody, czyli widzimy właśnie, że mamy tutaj kolejne, o kurczę, chyba trzeba dźwięk wyłączyć. Dobrze, i po prostu tutaj to jest taka tam animacja, zawsze ta sama animacja jest od lat na tym serwisie i widzimy właśnie silne trzęsienie ziemi wystąpiło w rejonie kamczackim na Dalekim Wschodzie,
w sensie inaczej. Tu mamy, że trzęsienie ziemi w rejonie Kamczatki, tak, wystąpiła seria wstrząsów wtórnych i to jest 18, 19 września. W sensie teraz nastąpiły kolejne wstrząsy wtórne, tak, w miarę duże, po tamtym wielkim trzęsieniu ziemi, które kiedyś jakby było, tak, więc jakby, bo tam było chyba 8 ileś, tak, już nie pamiętam, a tu mamy z kolei właśnie, że w czwartek w rejonie Pietropawłowska, tak, Kamczackiego w Rosji doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, tak, i tyle, nie? Wstrząsnął do tego, pomimo wstrząsów wtórnych, których magnituda wynosiła 5,8. 5,8 to jest bardzo mało, to jest, tych trzęsień jest mega, mega dużo. Więc tyle, więc jakby po prostu dalej jakby ta Kamczatka daje o sobie znać. No to jest dla nas o tyle ciekawe, że że wcześniej było to wielkie trzęsienie ziemi, potem była fala tsunami, potem się obudziły te wulkany, no i to było takie fajne, takie apokaliptyczne, jakby ja tutaj też zrobiłem taki film właśnie fajny, mi się też podobał, odsyłam do tego filmu właśnie, że nagle wybuchło 7 wulkanów i to było takie fajne, apokaliptyczne, że ta liczba 7 jakby wprost z Biblii jakby nam tutaj wchodzi, jakby, nie? I tutaj kolejny i kolejny, jakby ten wschód Rosji się cały czas trząsł. No tak jakby wiecie, jak im więcej tych trzęsień, to się staje takie powoli niepokojące, jakby tam zaraz ta cała Kamczatka miała się zapaść jakby w tą głębi oceanu, nie? Takie dziwne fantazje mogą się komuś czasem pojawić. Dobra, to tyle. Tu był podpułkownik świętej pamięci, niech spoczywa w spokoju. I tutaj właśnie jeszcze to będzie ostatnia informacja, to zaraz, ale tu jeszcze chciałem pokazać jedną panią, to jest wicestarosta Biłgoraja, tak? Pani Beata Strzałka. No i tutaj czytamy, że była posłanka, a obecnie wicestarosta, pani Beata Strzałka, nagrała film, w którym stwierdziła, że do wioski dziecięcej w Biłgoraju, w Lubelskiem, trafiło 2 nielegalnych turystów, którzy zostali tam umieszczeni na podstawie postanowienia sądu. Prokuratura bada, czy podając taką informację, wicestarosta przekroczyła swoje uprawnienia. Tutaj trzeba zaznaczyć, że pani Beata powiedziała prawdę, tak? Powiedziała prawdę, że jest tam wielka bariera właśnie, wielka bariera ta etniczna, tak, językowa z tymi ludźmi i po prostu śledczy to jest jakby, mi to troszkę pachnie taką lekką represją wobec tej pani, że śledczy sprawdzają, czy w ten sposób pani jakby nie wywołała jakiejś fali, nie wiem, niepokojów czy czegoś takiego, tak? I teraz ta pani ma być odpowiedzialna za falę niepokojów, która ewentualnie nastąpiłaby poprzez przekazanie prawdziwej informacji, że do dzieci, do wioski dziecięcej trafiło 2 nielegalnych turystów, tak? Oczywiście ci turyści też zapewne mają 18 lat minus 2-3 dni i uchodzą za osoby niepełnoletnie, ale mam nadzieję, że nie będą za bardzo namiętnie rozmawiać z mniejszymi dziećmi jakby, tak, polskimi, które są pozbawione rodziców, tak. To są karygodne rzeczy. O, też powiat hrubieszowski, to również tam byłem niecały miesiąc temu właśnie, dokładnie w Hrubieszowie, jeszcze chyba na basen poszedłem i w tym powiecie hrubieszowskim również przebywałem, tutaj taki ciekawy zbieg okoliczności, no i nic. I tyle, no, stwierdziła właśnie, że nielegalni turyści niestety są w wiosce, tak, czyli ta pani właśnie w tym nagraniu, może już nie będziemy puszczać, albo przynajmniej nie z dźwiękiem, czy wyłączymy ten dźwięk, ta pani właśnie przekazała nam prawdziwe informacje i teraz jakby spotykają ją represje za to, tak, bo ja to odczytuję w formie represji, tak, dlaczego? Drodzy Państwo, dlatego, że jeżeli będą Państwo sobie szli po ulicy i będzie płot domu dziecka i zobaczą Państwo nasze polskie dzieci małe i 2 wyrośniętych dzieciaczków z Bliskiego Wschodu, no to jeżeli Państwo przekażą tę informację komuś, no to już śledczy mogą do Państwa zapukać i się dopytywać o szczegóły. Ja tak się zastanawiam, dlaczego do dzisiejszego dnia śledczy nie pukają do moich drzwi i nie pytają się, Panie Olafie, co z tą spódnicą Iwony Wieczorek. Do dzisiejszego dnia nie widzę żadnej reakcji. Nie? No chyba, że jestem śledzony, podsłuchiwany, niewykluczone, ale tutaj panowie się nic nie dowiedzą, bo to wszystko, co tutaj ja pokazałem na internecie, odbywało się na podstawie
przeczuć, wizji i snów, które się sprawdziły, tak, bo zaznaczam właśnie, że te wizje i sny i przeczucia dotyczące sprawy Iwony Wieczorek są jedynymi wizjami w Polsce, które się potwierdziły, tak, bo jest wielu ludzi, którzy robili rozliczne rzeczy, one się nie potwierdziły, a tu się potwierdziły, tak. Była takie przeczucie prekognicyjne chyba z lipca i potem po kilku miesiącach dokładnie w danym miesiącu się sprawdziło i tam ta sprawa się ruszyła, bo zmienił się prokurator, tak, to jest na przykład jedno z takich potwierdzonych przeczuć dotyczących sprawy Iwony Wieczorek, jakby nie, więc jakby ja tak się zastanawiam, że śledczy powinni już dawno zapukać, tak, tutaj panowie się odgrażali na internecie właśnie, tak, że będę się ostro tłumaczył, no chyba prawie rok czasu mija od czasu tych filmów na temat sprawy Iwony Wieczorek, nikt do dzisiejszego dnia do mnie nie pukał. Więc nie wiem, a tutaj pani, rozumiem, po prostu powiedziała sobie prawdę, przekazała prawdę, tak, że w wiosce dziecięcej, że teraz już w Hrubieszowie, to w ogóle lubelskie jest, to jest w ogóle pod granicą polsko-ukraińską, tak, jakby gdzieś ci turyści nielegalnie są upychani w Polsce w różnych ośrodkach, tak, więc tutaj pani starosta chciała przekazać taką informację, że są, tak, i teraz spotykamy się z represjami. Drodzy państwo, to jest bardzo istotne, bo właśnie w ten sposób tworzy się taki precedens, tak, że inni starości, sołtysi, burmistrzowie, tak, czy prezydenci miast, nawet jeżeli by chcieli taką informację przekazać, mogą mieć obawę, czy ją przekazywać, bo z czym to się spotka? Z tym, że śledczy będą pukać i będą przesłuchiwać i będą prowadzić sprawy, czy ktoś nie złamał prawa, bo przekazał informację, że tu są nielegalni turyści. Więc jeżeli państwo na przykład właśnie będą w Grecji i nagrają taki film właśnie z łodzią, również mogą śledczy zapukać, bo nielegalnie przekazaliście informację. Ja myślę, że droga ekipo rządząca, nie tędy droga. Nie tędy droga, nie? Poprzez cenzurę właśnie i tłamszenie to może wykrzesić jakby z ludzi jakby chęć, jakby żeby nie przedłużać mandatu właśnie tej ekipie rządzącej, jeżeli takie represje będą spotykały ludzi za to, że po prostu przekazują informacje, tak? Bo wtedy ja już też powinienem się bać, jakby co tutaj mówić, zresztą ja i tak się boję, bo od czasu marca 2020 cały internet jest totalnie zmapowany, to mogę udowodnić, zresztą wielokrotnie udowadniałem, ale to szeroko pojęcie znowu można udowadniać, ale już mniejsza z tym, bo strach jest mówić jakby o cenzurze. Myślę, że po prostu my nią oddychamy nieustannie. I tyle, więc tyle jeśli chodzi właśnie o jakieś takie zwracanie uwagi tu tam właśnie jakiejś pani, która po prostu wykonuje swoje obowiązki, tak, i gdzieś przekazała nam właśnie informacje o nielegalnej turystyce, tak, o nielegalnej turystyce i darmowych ośrodkach wczasowych właśnie dla dzieci właśnie, a jednocześnie pewnie inne polskie dzieci też tam gdzieś mówi się, że głód, niedożywienie wśród polskich dzieci również rosną jakby, tak. No ale dobra, mniejsza z tym, bo to jest taki kontrowersyjny temat, mi chodzi tylko o to, ludzie mogą chcieć brać sobie do domów, nie wiem dlaczego właśnie nie biorą posłowie, którzy chcieli brać, dlaczego pizzy cały czas nie dostarczają na granicę, ona powinna być codziennie ta pizza, na granicy pizza powinna być codziennie i to pamiętajmy też, że polscy żołnierze również są ludźmi, więc jeżeli nie ma być dyskryminacji i biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca, nie powinni być jakby dyskryminowani na granicy, to również polscy żołnierze też nie powinni być represjonowani i dyskryminowani na granicy i również powinni pizzę dostać. I to nie od MON-u, ale od tych dwóch wspaniałych posłów, którzy właśnie dostawcami pizzy sami siebie obwołali, jakby, tak. To tak troszkę przedrzeźniająco się wypowiem, bardzo przepraszam, jeśli ktoś jest zwolennikami tych posłów. Dobrze, drodzy Państwo, tutaj ostatnia rzecz, bo ja rozumiem, że to nie bez kozery, bo ja rozumiem, że kwestia przepowiedni, takich rzeczy interesuje różnych ludzi, więc ja muszę też jakoś starać się uczyć, przekazywać Państwu te informacje w nadziei właśnie, że one gdzieś niektórych z Państwa skuszą jakby do tego, żeby bardziej zainteresować się właśnie osobą Pana Jezusa, Jego przekazu, Jego Ewangelii i też za pomocą właśnie tych przepowiedni, właśnie ich skuteczności, tak, że kogoś to skusi, że może coś więcej jest jakby w Piśmie Świętym i w słowach Pana Jezusa niż się wydawało dotychczas danym osobom i
to muszę nauczyć się właśnie mówić do Państwa w taki sposób właśnie, że ja mam też jakieś swoje określone poglądy polityczne, ale muszę tak starać się chyba bardziej ogólnym językiem, żeby dotrzeć do większej liczby ludzi, ale czy uda mi się tego nauczyć, nie wiem. Czasem mogę być troszkę zgryźliwy. Dobrze, ale obiecuję się, że będę się starał w tym kontekście, żeby gdzieś do Pana Jezusa większą liczbę ludzi jakoś skusić. Dobrze, ostatnie wieści kończymy. I o tym sobie zrobimy, drodzy Państwo, osobną audycję, tak samo jak o tej Grecji zrobimy osobną audycję. No to tutaj pewnie cenzura oszaleje, jak w ogóle będę dotykał temat strefy Gazy. Zresztą nawet z tym odcinkiem zobaczymy, co on zrobi. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że po prostu spełnia się ta przepowiednia z tymi białymi obozami, bo tutaj też muszę zaznaczyć, że też była taka przepowiednia. A sekundka, może zobaczmy, tak z ciekawości, wiecie, teraz zrobię to, bo chodzi o to, że jak jest komórka, to jest taka wyszukiwarka w tych SMS-ach, to jest bardzo fajne, bo tak sobie wpisałem właśnie frazę Grecji, tak, i od razu mi się podświetla dany SMS w danym czasie, sprzed 3 lat, nie? I tak samo teraz piszmy sobie, tylko jak to było, białe obozy, tak? Białe obozy, szukaj, a nie ma. Czyli to może być w tej drugiej komórce chyba, albo białe, sekundę, białe. Nie ma. Albo coś się zawiesiło, bo jakoś coś tutaj nie trybi, albo nie ma. Czyli to może nie być w tej komórce. A nie, ale zaraz, ale tutaj jest. A nie, jest, tylko się nie wyświetla. Widziałem białe obozy, wielkie białe obozy. No tak, jest, zaraz. Dobra, ale tak czy inaczej chodzi o to, że jest ileś poczuć związanych właśnie z Izraelem. To też był, no brzydko to powiedzieć jakby, ale to był taki niesamowity czas, bo ja pamiętam jakoś tam też do dzisiejszego dnia parę SMS-ów nie zostało, brzydko mówiąc, rozkminionych, a one były jeszcze dokładniejsze niż ja się spodziewałem, ale chyba nie będziemy tego tak super roztrząsać. Ktoś tam pisze, pani Maria Skalska, witam serdecznie, pani Mario. I witam w ogóle wszystkich jakby, tak, tych niezalogowanych, którzy nie mogą na czacie napisać, też witam. Już w ogóle zaraz kończymy audycję, więc żeby za dużo czasu nie zabierać, ja postaram się jeszcze raz zrobić audycję wieczorem jakby, tak, tylko właśnie nie wiem, czy na temat tej Grecji, czy na temat właśnie tej gazy. Wydaje mi się, że chyba poruszę tą gazę, ewakuację właśnie, to jak widzimy tutaj na ekranie, że trwa ewakuacja. I ten artykuł tutaj włączyłem nie bez kozery, bo znalazłem bardzo dużo informacji w tym artykule właśnie o tej ewakuacji, o tym, co się dzieje teraz. To znalazłem właśnie, że ja nawet nie wiedziałem, że bardzo dużo elementów tej przepowiedni się spełniło, bo tam były też powiedziane, że będą białe obozy i one są, już jest tam masa tych białych namiotów i tych obozów dla uchodźców w strefie Gazy, ale tam też procentowo i ilościowo się zaczęło zgadzać, a już na pewno ta przepowiednia weszła teraz od wtorku, kiedy właśnie chyba z wtorku na środę albo z poniedziałku na wtorek właśnie, tak, i izraelska armia ostatecznie przypuściła na szturm na Gazę, tak, rozrzuca tam ulotki właśnie z ewakuacją i to już tak ostatecznie się wpisało w tą przepowiednię, bo w tej przepowiedni właśnie było powiedziane, że będzie takie nawoływanie do ewakuacji. Ja muszę sam przesłuchać te stare audycje, może coś ciekawego jeszcze znajdę, a jak nie, to tak pobieżnie sobie przelecimy jakby i porozmawiamy, więc może tyle, więc nie będę może przedłużał. Dziękuję za uwagę. Macie teraz minutę, jak ktoś chce coś napisać na czacie, się spytać coś, to tam zapraszam chętnie, to w jednym zdaniu odpowiem, a tak to właśnie mam nadzieję, że do dzisiaj zapraszam na wieczorną audycję. To mogą być późne godziny wieczorne, nawet 12 w nocy, a może uda się wcześniej, zobaczymy i sobie zrobimy audycję. Wiem, o kurczę, bo to znowu zapomniałem, miałem na początku to powiedzieć i znowu zapomniałem. Słuchajcie, jak ktoś dotrwa do końca, bo mało ludzi słucha do końca, to chodzi o to, że ja nagrałem w ogóle tydzień temu w niedzielę film na temat właśnie tej komety 3 i Atlas, tylko to nie będzie audycja na żywo, tylko to będzie film. No i najważniejsze, że po prostu idąc spać z soboty na niedzielę zadałem sobie pytanie na temat tego wydarzenia kosmicznego i przyśnił się sen i jak to często bywa, właśnie te sny czasem spełniają się jakby
w szerszej rzeczywistości, ale też świat snów jest naszym prywatnym światem i często właśnie jakby spełnia się dany sen, ale tylko w naszej prywatnej rzeczywistości. I nieszczęśliwie tak się stało, że kosmiczne wydarzenie, ja miałem kosmiczne wydarzenie parę godzin po obudzeniu się właśnie w niedzielę i ten sen się po prostu spełnił w wielu różnych aspektach. No i teraz pytanie, czy on się spełni w szerszym kontekście. Tam padła data, znaczy padła liczba 19, tak, i ja nie wiedziałem, czy coś z tą kometą się stanie 19 września, czy 19 października, lub za 19 dni. Nie mam pojęcia. Chciałem wam tylko powiedzieć, że nagrałem taki film. Można sobie go obejrzeć, ale z takim założeniem, że to jest film nagrany w niedzielę, 5 dni temu, i dotyczył właśnie tak na świeżo. Wtedy jeszcze myślałem, że może to dotyczyć się, że coś z tą kometą spadnie, czy coś będzie związanego z tą kometą, ale teraz widzę, że to po prostu dotyczyło się kompletnie w 90% mojego prywatnego życia i on się de facto spełnił, ale nie wiem, czy mam Państwu tutaj szeroko opowiadać, co się wydarzyło. Wydarzyła się naprawdę kosmiczna w zasadzie eksplozja, jeśli chodzi właśnie o coś takiego. Więc on się doskonale spełnił właśnie, tylko może kiedyś Państwu powiem, pokażę zdjęcia i ten. Dobrze, to chyba tyle. To właśnie to może zrobimy albo o tym Atlasie, albo o gazie, albo o Grecji, albo coś innego wymyślę w międzyczasie do wieczora i posłucham trochę tych starych audycji i sobie może taki nowy. Kurczę, zaraz, ale było takie coś jeszcze na czacie. Ja zaraz spojrzę na czata i się pożegnamy, tylko było coś, że takie tworzenie ankiety, że można by taką ankietę stworzyć i ludzie by mówili na przykład o czym chcą, o gazie, o tej Grecji, czy i sobie zdecydować, że Państwo mogliby zdecydować właśnie o czym by najbardziej posłuchali, tak? Bo może 40% ludzi woli o gazie, a tylko po 10% o komecie i o innych rzeczach jakby, nie? Są takie ankiety, właśnie może ja zacznę korzystać z tego mechanizmu. Sekundkę, ja spojrzę, bo teraz ja też nie wiem, kurczę, nie, dobra. No to gdzieś widziałem taki mechanizm właśnie tworzenia ankiety, nie? Dobra, nieważne, ja tego teraz nie znajdę, zobaczmy ten czat na żywo i będziemy się żegnać. O, Olafie, kiedy jakaś audycja religijna? No właśnie, to może w niedzielę. To może od razu umówmy się w niedzielę i postaram się właśnie jakąś audycję religijną. Choć ci, którzy mnie oglądają wiele lat, to wiedzą, że tak naprawdę to tak przeplatam specjalnie jakby, tak? Ale rozumiem, że tu chodzi stricte czysto religijno, tak? Czyli jakieś konkretne poczucia związane z Panem Jezusem, tak? I jak ja się do tego zapatruję, no to może umówmy się w niedzielę, zrobimy jak na przykład weekend, więcej czasu, może zrobię 2 live'y w sobotę, 2 live'y w niedzielę, więc jakby na pewno jeden z tych live'ów będzie dotyczył tylko iście stricte religijnych jakby rzeczy, tych poczuć jakby takich duchowych i o tym porozmawiamy. Ja w ogóle myślałem o tym właśnie w kontekście, że słuchałem sobie takiego księdza Szponara właśnie i ja już go kiedyś wiele razy różne te słyszałem, właśnie o śmierci klinicznej, o byciu po tamtej stronie, śmierci klinicznej, tak też chciałem o tym pogadać, ale no zobaczymy. To mam nadzieję, że Pan Bóg jakoś natchnie i dany temat jakby wejdzie sam i faktycznie. Może zróbmy takie coś, że raz tygodniowo audycja religijna i tyle. Bo teraz po prostu od paru dni, od tygodnia jadę program z tymi live'ami, tak, że stwierdziłem, że dobra, to może te live'y jakoś ten kanał podniosą, skoro jest tak banowany i tak cenzurowany i banowany, tak, to może te live'y podniosą, chociaż ja byłem zwolennikiem, krótki film, acz treściwy, około 20-minutowy, który przedstawi tam czy przepowiednię meteorytową, czy strefę gazy, czy inne rzeczy, ale przerażające jest to, że statystyki pokazują, że kanał bardziej rośnie, jak są to live'y, nie? Dla mnie to szkoda, bo ja lubiłem tam właśnie muzyczka leci, tak, jakiś obraz asteroidy, ten taki, nie wiem, czas apokaliptyczny, jakby tak, że to było czuć, ale może ludzie bardziej wolą, nie wiem, może faktycznie wolą, że teraz te 13 osób widzę jest tak i rozumiem, że 13 osób jest gdzieś rozproszona po świecie, w zasadzie po całym świecie, tak, też może być nawet w Ameryce, czy gdziekolwiek teraz sobie oglądać na żywo i może to bycie na żywo daje jakieś takie wrażenie, że po prostu ludziom się lepiej to ogląda. No, tak statystyki pokazują po tygodniu czasu, że powinienem robić jak najwięcej live'ów, jak najmniej filmów i wtedy powoli kanał rośnie i wtedy może sobie kiedyś tam urośnie.
na chwałę Pana Boga, jak ja to mówię, nie? Dobrze, zobaczmy jeszcze tego z czata i kończymy. Czyli właśnie, czyli audycję religijną umawiamy się na niedzielę i każdego tygodnia, może właśnie w każdej niedzieli lub piątek też jest takim czasem. Zobaczymy, ale piątek raczej ja to bardziej przeżywam, a nie chcę o tym mówić jakby. Dobra, a tutaj jeszcze pani Maria napisała, Grecja jest ważna dla Europy, jeśli zacznie się coś dziać, pójdzie to na Europę, w wielu przepowiedniach o tym mowa. Okej, dobra. A ja dodam od siebie, że mi się też wydaje troszkę odwrotnie, ale to może być inny czas, bo może być takie coś, że my będziemy w kierunku tej Grecji uchodzić w jakimś tam dalszym czasie. A właśnie, kurczę, bo to była, to mi się zamknęło, o ludzie, bo to jeszcze była fajna wiadomość, kurczę, sekundka, już sekunda kończymy, nie chcąc tego. Wiecie co, może ja postaram się, ja to wyłączę i zrobię historię, przywróć. Sekundka. Dobra, albo wiecie co, sekundka, jak już ktoś chce, to może się ewakuować, tylko sekundka, zobaczę tylko jeszcze, do Grecji to bym w przyszłym roku pojechał na wakacje, oby się nic nie działo. No zawsze coś się będzie działo, ale to nie znaczy się, że ludzie nie jeżdżą po całym świecie, jakby Polacy, nie? Dobra, w sensie tutaj ja poszukam jakby to, co jeszcze ostatnią rzecz, którą chciałem wam pokazać i skończymy, ok? Tak po prostu wolę, jak są te obrazki jakby, nie? Sekundka, weźmy, to było chyba doniesienia ze świata. Sekundka, a jak nie znajdę, to zostawimy, żeby nie tego. Chodziło mi o to, że jakby, tu jest chyba to. Chodziło mi o to, że jakby to też się wpisuje w przepowiednie, ja wam to wykażę, że to się wpisuje w przepowiednie, ja wam na razie tak jakby rzucam takie hasła, a potem zobaczycie, jak ja to wszystko złożę do kupy i to pokażę, że przepowiednia sprzed 3 lat właśnie teraz się sprawdza. Nie? Na razie wam pokazuję takie flesze, a potem rozwiniemy to w audycji dotyczącej tylko danej przepowiedni, jakby, tak? I to jest taki flash, który wydaje się zwykły, ale on niesie ze sobą informacje. Alarmujące dane dla Europy, pamiętajmy, historyczny miesiąc, takich pomiarów jeszcze nie było. Sierpień bieżącego roku był najsuchszym miesiącem w Europie i regionie Morza Śródziemnomorskiego od początku prowadzenia pomiarów, tak? Od początku prowadzenia pomiarów. Podała agencja AFP na podstawie analizy danych meteorologicznych. I tutaj, zrobiłbym konkurs, że jak ktoś zgadnie, o co chodzi, to postawię kawę w Gdańsku, ale myślę, że mała szansa, że ktoś zgadnie, bo to by trzeba pamiętać i obecne, i dawne audycje. To jest raczej niemożliwe, więc nie traćcie czasu, ja wam to zbiorę w całość i nie? Ale czasem będziemy robić takie konkursy właśnie, tak samo jak jest ten konkurs, tak, że jak ktoś pokaże więcej przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, tak, albo jakieś przepowiednie kosmiczne, tak, to tam jakieś tam 300 czy 1500, tak, to czasem będziemy takie konkursy o kawę robić, jak ktoś złoży te kropki w całość i połączy właśnie różne przepowiednie z takimi właśnie informacjami ze świata, bo to jest najpiękniejsze, drodzy Państwo, że właśnie z tym SMS-em dotyczącym Grecji, z tą przepowiednią, właśnie taka informacja może być potężnym narzędziem jakby trajektorii jakby czasowej, pokazującej, że tak, że to się teraz dzieje na naszych oczach. Ale też z tą gazą mnie też troszkę wzięło, z tego względu, wiem, że inny członek rodziny chyba będzie samolotem wylatywał, słuchajcie, 7 października i to jest niesamowite. Ja wiem, że to jest niezwiązane jakby z państwem szerzej, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli ja funkcjonuję w jakiejś rzeczywistości, to część tych poczuć w jakiś sposób jakby do nas dochodzi, tak? W określony sposób, tak? Czyli jak będzie przeczucie, załóżmy, takie przeczucie, tak? Takie uczucie takiego zdania, przeczytaj całe święte zdanie, tak? No to jest przeczytaj całe święte zdanie, tak? A nie tam sialalala, albo siąk, tak? Tylko jest normalnie tak, że rozumiemy język, tak? To jest tylko przykład jakby, tak, że jeśli chodzi o język, ale przekaz informacji dzieje się szeroko, tak? To jest jakby za pomocą języka, słów, życia, rozmów z innymi ludźmi, po prostu cały świat jakby oddycha i my oddychamy nim, tak?
No, jeżeli będziemy się bać, jakoś się zasklepiać, to będziemy mniej tego świata brać jakby, tak? Ale jak będziemy jakby żyć miłością, żyć Bogiem, będziemy jakby bardziej, jeszcze mocniej tym światem oddychać, tak? To widać, że jakby Pan Jezus jak szedł po ulicy, to było wrażenie, że on jakby jest jakiś taki pewnie jakby inny, ale też był obecny, tak? Ludzie czuli z daleka, że nadchodzi, wołali go, tak? Czyli czuli to, czyli oni też się otwierali, czuli, że nadchodzi, tak? I on też nadchodził jakby, nie? Czyli ten. Ale jak ludzie się boją, gdzieś się zasklepiają, tak, to mogą się zamknąć w swoich światach, tak, a jeszcze jak mocniej, to w ogóle będą przypominać troszkę takie małe demoniki czy coś, tak, że będą bardzo zamknięci, tak. I tak samo tutaj właśnie ten przepływ informacji jest szeroko płaszczyznowy jakby, tak, i te takie doniesienia medialne, one się wydają zwykłe, ale właśnie piękno tych SMS-ów polega na tym, że to jest tutaj zapisane. I to będzie właśnie ramami czasowymi. To jest niesamowite. Jak ja to zobaczyłem, to sobie myślę, wow, że nie wiedziałem, że to taki zwykły SMS, znaczy to był akurat sen proroczy, a on taki hardkorowy, nie? O, no tu akurat właśnie jest ta gaza, dobra. No nic dziwnego, bo ją wpisywałem. Dobra. Więc, no bo już tak zacząłem odlatywać, nie? Troszkę, no ale, no bo jak się właśnie to tłumaczy, to już tak nie? To właśnie w taki sposób jakby to działa. I to właśnie jest fajne, to daje właśnie, może nie potęga SMS-ów jakby, tak, ale te SMS-y dają fajnie, że mija rok, 2, 3, a potem się okazuje, że nie, że te przeczucie z Grecją miało się spełnić po 3 latach. Ja tego nawet sobie nie zdawałem sprawy. I dlaczego teraz mówiłem o tym październiku, o tym 7 października? Bo to jest właśnie to, że teraz jakby weszła mi ta gaza, bo zadzwoniło mi, że dzisiaj się dowiedziałem, że członek mojej rodziny będzie leciał znowu do Grecji, bo wtedy jak był właśnie 7 października i ta organizacja na literkę H zaatakowała państwo Izrael, tak, 7 października, to również wtedy oni lecieli, ale chyba wtedy mi się wydaje na Cypr, i właśnie teraz jakby niesamowite. I teraz znowu lecą 7 października, nie? Nie na Cypr, ale do samej chyba tam Grecji, czy na jakąś wyspę, już nawet nie wiem, mniejsza z tym, to po prostu ludzie latają sobie, mam wielu członków rodziny, tak, jeżdżą sobie tam na wakacje, tak samo jak tutaj też użytkownik Kronosus, tak, pisał, tak, gdzieś tam, no pisał coś o tej Grecji, tak, więc jakby ludzie sobie latają, Polacy teraz bardzo dużo się po świecie przemieszczają, tak, ale to było takie dziwne, nie, że wow, że wtedy był 7 i teraz też 7, a teraz najlepsze jest to, że, albo wtedy mógł być, przepraszam, wtedy mógł być 6, ale wiem, że ja wtedy chyba na 2 razy, na 2 samochody zawoziłem całą taką ekipę, chyba to prawie kilkanaście osób było, z rodziny i spoza rodziny, i wtedy właśnie, jak była ta akcja z Izraelem, jak zawoziłem na lotnisko i zawożąc na to lotnisko jakby czułem, że nie, coś będzie, ale no nie chyba jakaś pandemia, że loty będą odwołane, ale coś będzie, coś czułem, że nie, a się okazało, że oni po prostu z Polski tam pod samą Izrael lecieli tylko 200 km na Cypr, a tam zaraz była strefa zamkniętych lotów i to się działo właśnie w tamtym czasie, nie? Ja tam chyba nawet jakiś SMS napisałem i to chyba pokazywałem, to się tam posprawdzało, nie? Ale chodzi o to, że że jak tu słyszałem, że 7 i sobie myślę, kurczę, znowu 7? O, to może znowu będzie tak? Znaczy jest, no bo Izrael atakuje teraz totalnie strefę gazy, tak? Wysiedla ludzi, więc dzieje się jakby, tak? Ale może nie wiem, może zamknie operację do 7 października? Albo coś jeszcze większego się wydarzy w tych dniach, nie mam pojęcia, ale jakoś zareagowano to mocno, więc może by trzeba też czas na tą gazę poświęcić, bo dobra. Starszy, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pamiętajcie, że jest piątek, jest czas jakby dla hardkorowych chrześcijan, czas postu, więc no po prostu polecam kontemplację, piątkową kontemplację związaną z Panem Jezusem. Może nawet też o tym zrobimy sobie kiedyś audycję właśnie, bo jak pytałem się czata GPT, sztucznej inteligencji, wpisałem na Google w kontekście piątków, w kontekście postu, tego wszystkiego, to odpowiedzi, to było przerażające, odpowiedzi mnie wcale nie satysfakcjonowały, nie? A zabrakło najważniejszej odpowiedzi sztucznej inteligencji, właśnie skąd się bierze piątek, to zabrakło bezpośredniego przekazu od Pana Jezusa, nie? I to było takie bolesne, nie? Że pytam się sztucznej inteligencji, Google'a, czata GPT, czegoś tam chyba jeszcze
i wszystkie te odpowiedzi były takie słabe w sumie, nie? A tutaj przecież jako numer 1 powinno się przytoczyć cytat, co Pan Jezus o tym mówił, bo dokładnie o tym mówi, nie? Właśnie o dniu dzisiejszym, o piątku i o też godzinie 15, tak, czasu odejścia Pana Jezusa, i to sam Pan Jezus o tym mówił, jakby, nie? I to jest spisane, jakby, nie? A jak się spytamy sztucznej inteligencji, to ona tak jakoś, nie wiem, czy ona niechętnie, czy nie zna odpowiedzi, to ja Wam pokażę tę odpowiedź. Skąd się bierze piątek i skąd hardkorowi chrześcijanie po prostu poszczą w piątek, tak, i skąd się to bierze, nie? Ale to zdaję sobie sprawę, że to interesuje tylko 20-30% widzów tego kanału, ale tu jak użytkownik Kronosus, rozumiem, że jest zainteresowany, pytał się o audycję religijną, to też na ten temat zrobimy. Dobra, bo ja wchodzę w te wątki poboczne, a miało być krótko, szybko i ten. Dobra, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Zobaczę ostatnią wieść na czacie, czy ktoś coś jeszcze napisał. Dobra, nic już więcej nie ma, więc żegnam się z Wami w trybie natychmiastowym, pozdrawiam Was serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kocham Was, buziaki, pa, do wieczora.